Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na kanale. W tym odcinku porozmawiamy sobie o Sybil, bohaterce do strzelców z generacji 4, więc prędko jej nie dostaniecie, ale kto wie, może to i lepiej. Oczywiście żartuję, jak lubicie bić piechotę, to jasne, łucznicy mogą się do tego nadać, tak? W każdym razie Sybil wyszła razem z Falgrimem, no i z tej dwójki powiem wam szczerze, że zdecydowanie bardziej podoba mi się Falgrim, no i zresztą widać to po jakże tutaj mocnym rozwinięciu 4. umiejętności. Zdecydowanie jest lepiej tutaj zrobiony Falgrim od mojej Sybil, no i to właśnie na Falgrimie będę się skupiał. Aczkolwiek Sybil jest częścią tego duetu, więc przyjrzyjmy się teraz jej, no bo o Falgrimie odcinek już macie. Więc teraz czas na nią, ale oczywiście zanim przejdziemy do umiejętności, to przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wspierającym, no i przejdźmy do pierwszej umiejętności. Umiejętność o nazwie Strzała Łowcy Smoków. Wskutek kolejnych normalnych ataków, Legion zada dodatkowe obrażenia fizyczne, współczynnik obrażeń 550 i zmniejszy atak docelowego Legionu o 5% na 2 sekundy. Maksymalna liczba kumulacji 3. Jakbyście się zastanawiali, jak działa ta umiejętność, no to gdy nasza Sybil wpada w szał w na przykład 9 sekundzie, wtedy wchodzi w tryb 3 wzmocnionych ataków, no i kolejne 3 tury będzie zadawało obrażenia ze swojej umiejętności wpadania w szał. Tutaj mamy właśnie Strzałę Łowcy Smoków, pierwsza, druga, no i tutaj trzeci tik Strzały Łowcy Smoków. Przy okazji możemy zmniejszyć atak celu nawet o 15%. Niestety ten debuff jest bardzo krótki, bo trwa tylko 2 sekundy. Dlatego moim zdaniem sam debuff jest naprawdę dosyć słaby, nie ma co się oszukiwać. Bardzo krótki czas, no i musimy to stakować, więc najpierw 2 sekundy mamy 5%, drugie 10%, trzecie uderzenie 15%, zmniejszony atak wroga. No i po 2 sekundach kolejnych ten debuff znika, więc 15% debuff trwa tylko 2 sekundy, co umówmy się jest naprawdę dosyć słabe. Natomiast co do samych obrażeń, to jeśli je zliczymy, to mamy całkiem przyjemny tutaj damage factor, bo łącznie będzie to aż 1650. Niestety moim zdaniem jest to podzielone na 3 ataki, przez co każde procenty, które będą nam zwiększały hero skill damage, no nie wzmocnią nas tak samo mocno, jakbyśmy mieli po prostu 1650 współczynnika obrażeń. Szczerze mówiąc, umiejętność mi się nie podoba za bardzo, bo po pierwsze mamy tutaj słaby debuff, po drugie zajmuje nam dużo czasu, żeby zadać te obrażenia, bo obrażenia są podzielone na 3 sekundy, gdzie obecnie strzelcy bardzo często tego czasu nie mają, żeby sobie stać i strzelać. Dlatego za tę umiejętność będę tutaj bardziej rygorystyczny w ocenie. Dam tutaj taką 4 z minusem, takim bardzo dużym minusem. Przechodząc do umiejętności drugiej, mamy tutaj umiejętność pod rally, błękitna krew. Po rozpoczęciu zgromadzenia Legion ignoruje 10% punktów życia wroga i ma 50% szans na zwiększenie swojej obrony o 8% na 3 sekundy za każdym razem, gdy odniesie obrażenia od umiejętności. Ten efekt można aktywować raz na 5 sekund. Jak wiecie, oceniamy tutaj bohaterów pod open field, więc dam tutaj 0. Szczerze mówiąc, nawet jeśli bym miał oceniać te umiejętności pod rally, pod garnizony, to nie wiem dlaczego, moim zdaniem te wszystkie bonusy do garnizonów, do rally są dosyć niskie, tak? Mamy tutaj 10%, jasne, przyjemny bonus, ale wiemy, jak te walki długo trwają. Gdyby te bonusy były mocniejsze, no to może byśmy dawali radę jakoś w miarę łatwo z tymi bastionami, bo szczerze mówiąc to jeszcze nie widziałem, żeby tam, gdzie są dosyć wyrównane drużyny po obu stronach, no chyba że jedna drużyna ma naprawdę bardzo mocny downtime, no to może wtedy jakimś cudem komuś się uda. Ale nie będziemy tutaj rozwodzić się o bastionach, przejdźmy do umiejętności numer 3. Umiejętność o nazwie Plan Ucieczki. Jednostki strzelców wyborowych bohatera zadają 15% więcej obrażeń od umiejętności bohatera i zyskują 20% PZ oraz 10% prędkości marszu. Wszystkie umiejętności mamy tutaj sprecyzowane pod strzelców. Bonus do HP jest naprawdę świetny, bo tego potrzebujemy. Tego potrzebuje tak naprawdę każdy marsz. Bonus do prędkości marszu strzelców wyborowych też jest bardzo przyjemny. Bonus do obrażeń od umiejętności bohatera jest dosyć niski, ale wiecie, łącznie mamy tutaj 45%, więc powiedziałbym, że sama umiejętność jest naprawdę dobra, szczególnie podoba mi się tutaj prędkość i HP.
więc dam tutaj 5 z minusem, bo szczerze mówiąc ten Hero Skill Damage mógłby być troszkę lepszy. Ale umiejętność naprawdę dobra. Przejdźmy do umiejętności 4. Wybuchowy potencjał. Po osiągnięciu 500 punktów szału na 15 sekund wywołuje u celu przerwanie obrony i zyskuje ożywienie fizyczne również na 15 sekund. Zmniejszamy obronę celowi o 10% oraz zyskujemy 40% ataku na 15 sekund. Ta umiejętność jest naprawdę genialna. Za tę umiejętność z czystym sercem mogę dać 5 nawet z plusem. Lećmy dalej. Pozostało nam przebudzenie. Od jedwabiu do stali. Tutaj się absolutnie nic nie zmienia poza damage faktorem. Teraz zamiast 550 będziemy uderzali za 650 skill damage'a. Po przebudzeniu nasze łączne obrażenia z wpadania w szał wynosiłyby 1950 skill damage'a. Z jednej strony jest to naprawdę ładna liczba, a z drugiej strony wiecie, 3 razy 100 w tej grze przy dodawaniu procentów to nie jest to samo co 300. No więc tutaj mam dylemat, tak? No bo ogólnie sam skill damage naprawdę potrafi zrobić wrażenie. Z drugiej strony, szczerze mówiąc, nie przebudzałbym Sybil. No i zrobiłbym sobie ją 5-1-5-5. Oczywiście, żeby tak zrobić, musimy liczyć albo na szczęście, albo musielibyśmy ją przetrenować, ale osobiście bym jej nie przebudzał. Myślę, że wielu bohaterów zasługuje na przebudzenie bardziej niż Sybil. Więc Sybil, jeśli mielibyście ją przebudzić, to raczej tam pod koniec, jeśli już naprawdę nie mielibyście co robić z tokenami. W każdym razie przebudzenie ocenię na 3. Przejdźmy teraz do drzewek talentów. No i osobiście ja mam coś takiego. Tak jak mówiłem w filmie o Falgrimie, ten marsz w drzewku talentów nie potrzebuje dużo prędkości marszu, no bo mamy i u Falgrima, i u Sybil prędkość marszu w umiejętnościach. Więc jeśli macie dobrze rozwinięte umiejętności, to naprawdę sobie poradzicie. Mój wybór oczywiście pada tutaj na drzewko strzelców wyborowych. Z takiej racji, że ten marsz naprawdę polega na wpadaniu w szał, no to ten talent jest must have i musicie go mieć. Ogólnie drzewko może wyglądać tak, jak tutaj macie na obrazku. Jedyne zmiany, jakie mógłbym wprowadzić, no to możecie się zastanowić tutaj nad normalnymi atakami, jeśli nie chcecie więcej szału. No i tutaj możecie sobie dać normalne ataki, aczkolwiek jeden z tych talentów na pewno bym zostawił, żebyśmy troszkę szybciej tutaj wpadali w szał. Jeśli chcecie, oczywiście możecie grać Syfon Duszy. W 1 na 1 naprawdę mocna umiejętność, aczkolwiek ja ten talent wziąłem z tego względu, że jeśli już atakujemy strzelcami, na przykład magów, no to oni raczej się starają wtedy wycofać. Więc już na pierwszym wpadnięciu w szał wolę ten cel spowolnić. Jest jeszcze jeden talent, który możecie zmienić. Możecie grać tutaj środkowy talent. Zyskujecie 3% damage dealt w zamian za 1,5% obrony. Aczkolwiek jeśli macie okazję pokonać 2 legiony wroga, jeśli wróg będzie wysyłał piechotę, no to dosyć szybko powinno wam się to udać. W ten sposób możecie zyskać nawet 5% ataku. Więc ten talent oczywiście jest dosyć sytuacyjny, ale myślę, że spokojnie można grać Harvesta. Także mniej więcej tak bym widział to główne drzewko dla tej pary. Drobne zmiany wiadomo możecie sobie wprowadzić wedle uznania. Drzewka kontroli nie polecam, uważam, że to jest trollowanie, ale w ramach ciekawostki również wam pokażę to drzewko. Prawdę drzewko kontroli moim zdaniem to jest trollowanie, zdecydowanie lepiej wyjdziecie na drzewku strzelec wyborowy. Jeśli chodzi o pary, o łączenia, no to oczywiście możemy łączyć ją z Falgrimem. No i polecam wam grać Sybil jako pierwszą, Falgrima jako zastępcę. Mamy ku temu tak naprawdę 2 powody. Pierwszy powód to umiejętność 4, która wzmacnia obrażenia od wpadania w szał Falgrima nawet o 20% z jednym stakiem, więc łącznie możemy mieć plus 60% większe obrażenia, jeśli te staki złapiemy. No a staki możemy złapać, gdy nasza Sybil zmniejsza atak wrogom ze swojego wpadania w szał. Zerknijmy w raport od Dubika, żebyście tutaj mieli czarny na białym, jak to wygląda. 9 sekunda w szał wpada Sybil. 10 sekunda zadajemy pierwszy raz obrażenia z wpadania w szał. Przy okazji dostajemy właśnie staka z 4 umiejętności. To samo jest w kolejnej sekundzie. Kolejne obrażenia od umiejętności wpadania w szał i kolejny stack do wpadania w szał Falgrima. W tej sekundzie, gdy Falgrim wpada w szał, usuwa bonus do obrażeń od Hero Skill Damage'a. Dlatego jeśli Falgrim będzie pierwszy, będzie dowódcą, no to nasz zastępca na ten bonus się nie załapie.
Dlatego chcemy, jeśli mamy przebudzonego Falgrima, tym bardziej chcemy, żeby to on był zastępcą, żeby dwójka naszych bohaterów miała plus 20% do obrażeń od umiejętności bohatera. Jeśli te bonusy, te procenty was nie przekonują, no to nie wiem już, co was może przekonać. W każdym razie naprawdę polecam grać pierwszą Sybil. Jeśli chodzi o inne pary poza Falgrimem, no to parę razy widziałem, że ludzie próbowali łączyć Sybil z Niko i Falgrima z Kinarą, albo na odwrót, Sybil z Kinarą i Falgrima z Niko. Jasne, myślę, że możecie tak próbować grać, ale osobiście bym ich nie rozdzielał ze względu na pupila. Talent pupila mówi nam, że aby zdobyć 5 staków, potrzebujemy zadać 5-krotnie obrażenia od umiejętności bohatera. W tym momencie mamy 4 bohaterów, którzy mogą dać powyżej 1 staka. Jednym z nich jest oczywiście Falgrim, który może dać nam 2 staki. Sybil potrafi dać nam 3 staki, gdyż jej umiejętność jest podzielona na 3. Identycznie sprawa wygląda z Gwanwyn. Gwanwyn również może nam zapewnić 3 staki. No i 4. bohaterem, który te staki może nam zapewnić, jest przebudzony Niko. Tutaj sytuacja nie jest pewna, bo mamy na to 80% szans w każdej sekundzie, ale z reguły powinniście mieć maksymalną liczbę staków dla waszej Mantykory. Więc to są bohaterowie, z którymi moglibyście coś tutaj próbować, ale grając Sybil z Falgrimem naprawdę źle nie wyjdziecie. Przechodząc do artefaktów, jeśli gracie ją z Falgrimem, no to Iron Tusk jest naprawdę dobrym wyborem, ale jeśli byście próbowali ich rozłączyć, no to sama Sybil powinna sobie również poradzić z włócznią Grzechotnika. Jak możecie tutaj przeczytać, gdy przerwiemy obronę wrogiemu Legionowi, zyskujemy penetrację obrony na 7 sekund. Sybil przerywa obronę w około 4-5 sekundy, więc na kolejne 7 sekund mielibyście penetrację obrony. Myślę, że ten przedmiot może być naprawdę ciekawym wyborem. Na pewno będzie lepszym wyborem od pozostałych przedmiotów dla strzelców, ale jeśli nie macie żadnego z nich, no to możecie biegać tak jak ja, na przykład z ostrzami cienia. Jeśli chodzi o pupile, to ciernista Mantykora może być tutaj grana. Ja akurat wybrałem tutaj build z zaciekłym atakiem. Gdybym miał 8 miejsce, no to dałbym wybuchy szału, żeby szybciej wpadać w szał, ale póki co mamy 7 miejsc, no i tak wygląda mój build na 7 miejsc. A drugim wyborem dla tej pary, być może nawet lepszym, kto wie, tutaj zadania są podzielone, jest oczywiście Piaskowy Jaszczur, który sprawdza się naprawdę świetnie w każdym, ale to w każdym legionie. Tutaj mamy akurat build dla strzelców z uderzeniem łańcucha. Biegałem parę razy z tym jaszczurem, nową parą, no i naprawdę sobie całkiem dobrze radzą. Tutaj mam drugiego jaszczura, który jest bardziej uniwersalny. Oczywiście to nie jest skończony build, bo taki uniwersalny jaszczur dla strzelców i dla magów ma 6 umiejętności. Raczej nie dajemy tutaj tarczy, ale ta tarcza tutaj była, więc póki co została. No i pomalutku, powolutku kolejne jaszczury będą się tutaj na moim koncie robiły. Ale póki co jeszcze sobie tutaj zrobię 3-gwiazdkowy talent, chociaż nie ma co się oszukiwać. Jest to trochę bait, no bo tutaj mamy 60 plus 105. No takie pierwsze, lepsze smoczydło ma tutaj 84 plus 110. Inne pupile dla magów mają jeszcze większe obrażenia w pojedynczy cel, no bo oczywiście na Openfieldzie, gdy możemy trafiać w kilka celów, no to szafirowe smoczydło jest numerem 1. Ale o tym, jak mnie oglądacie, to już na pewno wiecie. Albo 5 szafirowych, albo 5 jaszczurów. I jako magowie jesteście ustawieni do końca gry. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!